Zachęcony ładną pogodą, w tym roku intensywniej korzystam z systemu Vetuvilo. Szybko jednak nastąpiły pierwsze rozczarowania, ponieważ często spotyka się rowery uszkodzone, którymi nie da się jechać lub ich w ogóle nie ma przy stacji. W tym odcinku porozmawiamy więc o warszawskim rowerze publicznym. Co to jest Vetuvilo? Pewnie większość z Was doskonale wie, ale dla jasności wyjaśnię, że jest to system samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich działający na terenie Warszawy. Osoby korzystające z systemu mają dostęp do 204 stacji oraz ponad 3000 rowerów, w tym 10 tandemów oraz 10 rowerów Vetuvilo przeznaczonych dla dzieci w wieku od 4 lub 6 lat. Tandemy możemy znaleźć na obszarze całego miasta, jednak żeby ułatwić dostęp do tych 10 rowerów, udostępniono specjalną mapę, na której możemy znaleźć lokalizację przebywania tego roweru. W przypadku małych rowerków Vetuvilo przeznaczonych dla dzieci, dostępne są one przy stacji metra Pole Mokotowskie. Rejestracja w systemie jest całkiem prosta i szybka, ponieważ trzeba wejść na stronę internetową i wypełnić formularz, co ma nam zająć około 2 minuty. Następnie trzeba wpłacić 10 zł opłaty inicjalnej i już możemy rozpocząć korzystanie z systemu. System powinien być dostępny 24 godziny na dobę przez 9 miesięcy w roku. Teraz przejdziemy do 5 sposobów, na jakie możemy wypożyczyć rower ze stacji. Podajemy numer telefonu i kod PIN. Dalej. Nie mam kuponów. Dobra. I numer roweru to sczytujemy sobie jakiś wolny rower. Dobra, 60 284. Dalej. I gotowy. Powinien być odblokowany. O! Wyciągamy go, ale widzę, siodełko jest. Spróbujemy drugą opcję wypożyczenia, nie poprzez wpisywanie kodu z naszym numerem telefonu, ale poprzez zbliżenie karty, naszej karty zbliżeniowej. Może być to karta płatnicza, karta miejska, czy też karta studencka. Zbliżamy kartę. Poszło. Wypożyczanie przy pomocy komórki jest dużo łatwiejsze. Musimy znaleźć naszą stację na mapie, zaznaczyć ją. Przechodzimy wtedy do okna wyboru roweru. Wyświetlają nam się wszystkie dostępne rowery w aplikacji i tutaj wybieramy numer tego, który chcemy wypożyczyć. Klikamy, bierzemy wypożycz rower. Słyszymy piknięcie, czyli nasz rower jest gotowy do ujęcia. Dobra. To teraz przetestujemy próbę wypożyczenia roweru przy pomocy QR koda. W aplikacji włączamy opcję włączenia naszego aparatu. Musimy zbliżyć aparat telefonu do kodu, który jest umieszczony na rowerze i wtedy od razu możemy wybrać opcję wypożycz rower, nie musimy wpisywać jego numeru. Mamy rower wypożyczony, podobnie jak inny. Wyciągamy go z elektrozamka.
Dobra. A zwracamy tak. Albo nie tak. O, właśnie. W ostateczności pozostaje nam numer na infolinię, która pomoże nam odblokować rower lub poda kod do zamka szyfrującego, jeśli w ten sposób rower będzie zabezpieczony. Z reguły rowery będą zabezpieczone elektrozamkiem, jednak w przypadku przepełnienia stacji mogą one być przypięte na linkę z zamkiem szyfrującym. Cennik korzystania z rowerów zostanie wyświetlony gdzieś tutaj albo na całym ekranie. W każdym razie najważniejszą informacją jest to, że pierwsze 20 minut korzystania z rowerów jest całkowicie bezpłatne, a następne okresy wiążą już się z dodatkową opłatą. No dobra, to mamy wypożyczony rower. Teraz sobie chwilę powiemy, co on ma tak właściwie w sobie. Zaczniemy od dzwonka. Przekręcamy dzwonek, dzwoni. Tu mamy przerzutki. Mamy do wyboru trzy regulacje. Hamulec mamy jeden ręczny. Przednie koło trzyma. Mamy też hamulec nożny. Nożny jest na tylne koło. Mamy regulowane siodełko. Możemy je sobie dowolnie podnieść, opuścić i zablokować. Zamek z kodem szyfrowym, czyli jeśli chcemy gdzieś na trasie zrobić sobie przystanek, pójść do sklepu na zakupy, możemy przypiąć w dowolnym miejscu rower, zostawić go, a kod do zamku szyfrowego mamy dostępny albo na ekranie stacji, z której wypożyczamy rower, albo na ekranie naszej aplikacji w smartfonie. Zaraz sprawdzimy, mamy numer 3165 3165 i mamy odblokowaną blokadę. Jak gdzieś chcemy zapiąć rower, blokujemy go, zmieniamy numerki, już nikt nam go nie weźmie. Mamy oczywiście przydatny koszyk, gdzie możemy wsadzić swój bagaż, torbę podręczną, cokolwiek co tutaj się zmieści. I to chyba pokrótce wszystko, co jest w tym rowerze specjalnego. Jest też stópka, więc możemy go sobie postawić. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że też mamy światełko. Ok, ale pewnie czekacie na to, co tutaj nie działa. Także do dzieła. Problem numer 1. Łańcuch, który spadł. Mam wypożyczony rower, ale nie mogę go zdjąć z blokady. Trzymają. Nie wszędzie będziemy mieli możliwość zwrócić rower, bo znajdziemy taką blokadę w elektrozamku. Czasem będzie też tak, że w oponie będzie zbyt mało powietrza. Jak będziemy mieli pecha, to nie trafimy na żaden rower, tak jak tutaj widzicie. Tym razem nie mamy czym dzwonić. Został zabrany. Zerwany hamulec ręczny, ale na szczęście mamy jeszcze ten nożny. Brak połączenia z serwerem aplikacji. Urwany koszyk, ale roweru w pobliżu nie było. Prawie jak w punkcie pierwszym, tylko łańcuch całkowicie zerwany. Bez kompletnej kierownicy też daleko nie zajedziemy. Tutaj też na pewno nie pojedziemy. Zauważone awarie koniecznie zgłaszajcie, żeby operator miał wiedzę o nich i mógł przystąpić do naprawy np. roweru. Najłatwiej jest to chyba zrobić poprzez aplikację, gdzie znajduje się lista najczęściej występujących problemów np. z rowerami. A teraz spróbujemy wypożyczyć maksymalnie dużo rowerów, jak się da. Według regulaminu będą to 4 rowery wypożyczane. Pierwszy. Drugi.
mamy 3. To jeszcze jeden. Mamy 4. I zobaczymy teraz, czy się uda 5 wziąć. Został zabrany. Został zabrany. To wygląda, że w ten sposób uniemożliwiają zabranie więcej niż 4 rowerów jednocześnie. To teraz będziemy sprawdzać działanie każdego z tych 4 wypożyczonych rowerów. Oglądajcie. Tu jest wszystko ok. Tu też jest wszystko ok. Okej. Trochę ciężko się jedzie, ale też jedzie. Całkiem nieźle nam wyszło, 4 rowery wypożyczyliśmy, wszystkie 4 były sprawne. No dobra, a to jaka jest większa idea w działaniu tego typu systemów? Przede wszystkim system będzie przydatny dla tych, którzy nie mają chęci albo możliwości posiadania roweru, na przykład nie mają gdzie go przechowywać lub boją się o zabezpieczenie go przy zostawianiu w miejscach publicznych. Inna jego cecha to wspomaganie komunikacji miejskiej, gdzie na przykład tramwajem lub metrem dojeżdżamy do określonej stacji, a tam wsiadamy na rower i możemy podjechać do celu naszej podróży. Szczególnie jest to przydatne, gdy do tego miejsca nie mamy opcji dotarcia innym środkiem komunikacji miejskiej. Taki rower jest też alternatywą do poruszania się samochodem, szczególnie w obszarach centralnych miast, gdzie mamy problem z miejscami parkingowymi i generalnie z ruchem samochodowym i występują zatłoczenia. Tak jak z każdym innym typem roweru, wiąże się to oczywiście z wysiłkiem fizycznym, wydzielą się te endorfiny, no i oczywiście nie będziemy emitować żadnych spalin do środowiska. Mam nadzieję, że systemy tego typu będą coraz lepsze i bardziej odporne na uszkodzenia. W skrócie tyle chciałem Wam pokazać w tym materiale. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Tutaj główne kierunki podróży mogą prowadzić z Warszawy, Krakowa czy Katowic do Pragi lub Ostrawy. Na ten dzień, jak miałem kilkanaście lat, czekało się prawie tak jak na pierwszą gwiazdkę Święta Bożego Narodzenia. W przypadku małych... O, ciemno. Kończymy, bo pan na kosiarce tutaj zajeżdża. Mamy to